Serdecznie dzisiaj o poranku euro.pl mnie zaskoczył, czyli złoty, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, która właśnie teraz startuje, żeby zobaczyć, jak inwestuję w czasach dobrych, złych, na wzrostach, na spadkach, na indeksach giełdowych, na forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na bitcoinie, zapraszam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia i będziecie obserwować moje zmagania z rynkami finansowymi. I informuję, że z powodu mojego wyjazdu dzisiejszy komentarz popołudniowy będzie opublikowany około godziny 18 na kanale. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Euro.pl mnie zaskoczył, czyli złoty, co dalej? Obserwacja rynków finansowych podczas wczorajszej sesji była dla mnie szczególnie interesująca pod kątem zachowania krajowej waluty, ponieważ na fali dużej zmienności różnych klasów aktywów jedne wyraźnie spadały, jak cena miedzi, czy też zachowały się słabo, jak Bitcoin, a niektóre, jak indeksy giełdowe, próbowały obronić swoje poziomy wsparć. Mieliśmy do czynienia tutaj z optymizmem i na fali tej różnorakiej zmienności rynków i to pomimo dodatkowo tego, że euro-dolar cały czas jest bardzo nisko, wystąpiło niezwykle interesujące i rzadkie zjawisko umocnienia złotego. Obserwujemy to na parze euro-złotym i na dolar-złotym, ale szczególnie względem euro-złotego fala kupna krajowej waluty była najwyraźniejsza i tutaj zbliżamy się już do swoich ważnych wsparć w rejonie 4,70. Dlaczego te wsparcia w rejonie 4,70 są takie istotne? Jak widzimy na następnym wykresie, jest to spojenie średnich kroczących na wykresie dziennym, ale wcześniej także był to lokalny opór. Teraz jest to wsparcie. Dlatego też, jeżeli będziemy testować ten poziom, zwróćmy szczególną uwagę na zachowanie krajowej waluty. Natomiast to, że złoty się umacnia, sygnalizuje napływ kapitału zagranicznego i to nie jest bagatelna informacja, zwłaszcza dla rynków ryzyka związanych ze złotym, czyli dla polskiej giełdy, o czym będzie za chwilę. Na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? To właśnie ten dolar złoty, ponieważ on nie wygenerował jeszcze jakichś nawet wstępnych, krótkoterminowych sygnałów zachęcających do powrotu na rynek złotego. Natomiast gdyby się okazało, że podczas dzisiejszej sesji jest pokonywana ta najszybsza linia trendu wzrostowego, to optymizm będzie widoczny także na rynku dolar złotego. Teraz chciałbym pokazać kilka prognoz dotyczących kursów euro-złoty i dolar-złoty na następne kwartały. Najważniejsze instytucje finansowe i banki tutaj reprezentowane w ankiecie tworzą medianę prognoz, najwyższe i najniższe prognozy. I co tutaj widzimy dla euro-złotego? W tej tabeli poniżej widzimy, jakie są prognozy poszczególnych banków, a uśredniony wykres tych prognoz sygnalizuje, że oczekiwania rynkowe są na aprecjację, na umocnienie krajowej waluty i wykres mediany prognoz najlepiej to obrazuje. Dla dolar złotego tabela jest następująca, a wykres pokazujący, jak tutaj uśredniona jest ścieżka prognoz najważniejszych instytucji finansowych także pokazuje, że uczestnicy rynku spodziewają się aprecjacji krajowej waluty na przestrzeni następnych miesięcy i następnych kwartałów. To jest dobra informacja. To, że złoty się umacnia, powinno wzmocnić polskie obligacje, ale jako że dzisiaj najważniejszą publikacją będzie ta o inflacji PCE dla Stanów Zjednoczonych, więc także rynek krajowych obligacji będzie na to czekał. Jeżeli się okaże, że inflacja jest wyższa, to w takiej sytuacji polskie obligacje znowu powinny próbować rosnąć, ale jeżeli się okaże, że inflacja będzie niższa, to w takiej sytuacji rynek może zacząć euforycznie wracać do ryzyka i także przede wszystkim do polskich obligacji, które są teraz szczególnie atrakcyjne. I dodatkowo wzmocnieniem tezy o tym, że rynek krajowej waluty pokazuje napływ kapitału zagranicznego jest fala wzrostu warszawskich indeksów giełdowych i być może, jeżeli uda się dzisiaj zakończyć dzień kolejną falą świecą o wzrostowym charakterze, która utworzy świecę tygodniową o większym dolnym cieniu, będzie to sygnał, że inwestorzy wykorzystali ten spadek w okolice 1800 do znowu kolejnej akumulacji polskich akcji. Dlatego też ta dzisiejsza sesja rośnie na znaczeniu
Natomiast oczywiście wszystko zależy od tych danych o inflacji, które poznamy dzisiaj o godzinie 14:30. I te dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych widzimy tutaj, jakie są prognozy uczestników rynku. Mediana prognoz to jest 5%, w poprzednim okresie było też 5%, więc każde odchylenie in plus albo in minus od tego poziomu z 5% powinno wywołać dużą zmienność, zwłaszcza dodatkowo, jeżeli okazałoby się, że te odchylenie jest większe niż 0,2%, ponieważ bardzo mało instytucji zakłada, że tak w ogóle może być. Dlatego też te dane dzisiaj szczególnie są ważne dla rynków finansowych. Natomiast w następnym wykresie widać bardzo wyraźnie i mamy następne potwierdzenie, że inflacja teraz w skali globalnej ma charakter podażowy, zewnętrzny, jest importowana z powodu tego, że wykres zachowania surowców bardzo ładnie pokazuje, jak wpływa on na inflację w Stanach Zjednoczonych i ten wykres też powinniśmy sobie zapamiętać. Wystarczyło tylko odwrócenie tendencji negatywnej, wzrostowej na spadkową na surowcach i od razu inflacja w Stanach Zjednoczonych zaczęła spadać, więc wniosek jest taki, że jeżeli zobaczymy następne spadki węglowodorów, ropy naftowej i gazu, w takiej sytuacji oczekujmy także spadków inflacji w Stanach Zjednoczonych. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Oczywiście amerykańskie obligacje, w tym wypadku mamy spadek poniżej poziomu 3,90, to daje paliwo perspektywom dla ryzyka. Natomiast oczywiście wiele dzisiaj zależy od tego, jaka będzie reakcja po danych o inflacji. Im wyższa inflacja, tym gorzej dla rentowności i one powinny rosnąć, ale jeżeli inflacja będzie niższa, to w takiej sytuacji rentowności powinny spaść, a to będzie czynnik sprzyjający popytowi na ryzyko. Wykres dzienny dla części inwestorów już zwiastuje odwrócenie tendencji wzrostowej na spadkową na amerykańskich obligacjach, natomiast mamy niewielką zmienność i naprawdę zaskakujące zjawiska także na euro-dolarze. Nie widać tutaj aktywności, rynek potwierdza utrzymanie poniżej poziomu 1,06. To są negatywne zjawiska i sygnały dla ryzyka. Warto o tym pamiętać, ale także w tym wypadku mamy do czynienia z presją cały czas na rzecz przeciwnych tendencji względem ryzyka. Amerykański dolar i rentowności to wzrok każdego inwestora spada na parę dolar do jena, plus oczywiście na cenę złota, o czym będzie za chwilę, ale w tym wypadku mamy do czynienia także z bardzo wyraźną korelacją między zachowaniem ryzyka a jena japońskiego i na parze Australia do jena to w ostatnim czasie było bardzo dobrze widoczne. I z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że nie widać procesów dezinflacyjnych na inflacji w Japonii, która osiąga poziomy najwyższe od początku lat 80. I jest to naprawdę argument w arsenale tych wszystkich, którzy liczą na to, że procesy dezinflacyjne nie będą występować. Indeksy giełdowe wczoraj w bardzo ładny sposób obroniły poziom 4000 punktów, gdzie mamy naprawdę spojenie potężnych wsparć. Jako że obroniło się to wsparcie, to popyt na ryzyko może to wykorzystać. Plus widzimy podobne zachowanie na indeksie Nasdaq, gdzie test poziomu 12 000 punktów miał miejsce. Moim zdaniem jest 52 do 54% dzisiaj prawdopodobieństwa, że inflacja raczej nas negatywnie zaskoczy, a bazuje to na zachowaniu cen węglowodorów. Indeks w Europie zachowuje się zdecydowanie lepiej niż te na Wall Street. Tu jest największa szansa na to, że będziemy świadkami przejścia ostatnich maksimów i ruchów w okolice maksimów wszechczasów i rzeczone już złoto do czasu utrzymania poniżej poziomu 1845. Spodziewam się dalszej presji przeciwko cenom, czyli na spadki z testem 1810, gdzie mamy najbliższe wsparcie, ale oczywiście także złoto powinno być dzisiaj szczególnie wrażliwe na inflację. Im wyższa inflacja, tym gorzej dla złota, a im niższa inflacja, tym lepiej. Taka powinna być reakcja moim zdaniem. I to, co także zaskoczyło, to wczorajszy dynamiczny spadek ceny miedzi, ale moim zdaniem w tym wypadku rynek się troszeczkę zagalopował, ponieważ zamknięcie rynku wystąpiło dokładnie w momencie odwrócenia tendencji krótkoterminowej wczoraj na Wall Street.
Dlatego też dzisiaj pewnie się utworzymy wyżej, ale pytanie jest, czy uda się wrócić nad poziom $9000. Wniosek jest jednak taki, że cena miedzi z sygnałów sprzyjających popytowi na ryzyko zmieniła wskazania na wskazania zachęcające, by myśleć, że indeksy giełdowe i ryzyko będą wtedy wyprzedawane. Ropa naftowa żyje cały czas własnym życiem i właśnie to na swoją prognozę 52-54%, że procesy dezinflacyjne dzisiaj nas negatywnie zaskoczą. Na danych o inflacji bazuje na podstawie zachowania ceny ropy naftowej i z ciekawostek korelacja między zachowaniem ceny gazu a ropy naftowej z pozycji wyjątkowo ujemnych zaczyna ta korelacja znowu być dodatnia i warto być tego świadomym i sobie ten wykresik także zapamiętać. I na koniec Bitcoin, który w tym wypadku sygnalizuje nam, że ma potencjał ku temu, żeby odbić od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, to są okolice $25,000. Jeżeli dzisiaj po danych o inflacji Bitcoin zacznie spadać, przebijając ostatnie minima, to naprawdę byłby to sygnał, że znowu inwestorzy wycofują się z kryptowaluty, a jako że Bitcoin bardzo często jest wskaźnikiem wyprzedzającym tego, co się dzieje na Wall Street i w ogóle na rynkach ryzyka, to byłyby to także negatywne wróżby do potencjalnego zachowania indeksów giełdowych. Czy tak faktycznie będzie? Będziemy tego świadkami, będziemy dyskontować i obserwować także, czy euro, złoty będzie dalej zaskakiwał i co dalej ze złotym, który zaczyna wykazywać pierwsze oznaki wzrostu popytu na ryzyko w skali globalnej. I gdyby faktycznie złoty był takim wyznacznikiem tego, co się wkrótce wydarzy, można byłoby oczekiwać wzrostu indeksów giełdowych, ale na razie należy te sygnały tylko potwierdzić, a jednym z najlepszych potwierdzeń byłoby to, gdyby zjawiska makroekonomiczne, czyli inflacja ze Stanów Zjednoczonych była niższa niż zakładały prognozy. Wtedy popyt na ryzyko naprawdę zacząłby atakować rynki finansowe. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, która właśnie teraz się zaczyna, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej. Będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na surowcach, na obligacjach, na Bitcoinie. I drodzy Państwo, bez względu na to, czy są sytuacje dobre, czy też złe, są wzrosty, czy też spadki. Zachęcam, zapraszam i oczywiście życzę wszystkiego dobrego. Widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz życzę dodatniej dużej stopy zwrotu podczas dzisiejszych danych o inflacji.